Cześć, jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś prosto z Edron będziemy ogrywać The Curse Spreads Quest. Zadanie, które jest potrzebne, jeśli chcemy pobić sobie 4 bossy. To zadanie jest powiązane również z innymi zadaniami lub jeśli interesuje Was skrót z Kormai na Edron, to oczywiście wykonując to zadanie je odblokujecie. Pamiętaj, drogi widzu, żeby przed rozpoczęciem tego zadania zadbać o to, żeby posiadać kill off, mieć zrobione kafelki z Grimwhale Questu, musicie mieć zrobiony dostęp na wyspę Vengod oraz dostępik na Stone Refinery. Generalnie te zadanie bym polecał raczej ludziom od 130 levela w górę, coś takiego, żebyście za bardzo się nie wastowali, bo wermoby mimo wszystko potrafią czasem uderzyć. Jesteśmy u Daniela i zagadajmy do niego. Hello, Curse. Yes. W pierwszym zadaniu musimy się udać do Milosa, do Akademii Edron, gdzie musimy porozmawiać. Problem wygląda tak, że mieszkańcy Edron mają problem z wilkołakami. Jak będziecie wykonywać Grimwhale Questa, no to poznacie zioło, które leczy, ale tutaj nie chodzi o to zioło, tylko chodzi o zupełnie inne wilkołaki, gdzie będziemy szukać receptury, jak pomóc mieszkańcom. Teraz musimy znaleźć Milosa. Wydaje mi się, że gdzieś on tutaj u góry był. Tak. Hello, Curse. Musimy Milosowi pomóc w odnajdywaniu notatek. 3 notatki gdzieś tutaj pogubił sobie na Akademii. Poszukamy sobie teraz 3 notatek. Milos wraz z kompanami szuka receptury, opcji, jak zrobić, żeby ten Papu Nightshade mocniej działało na wszystkich. Więc musimy pogłówkować i poszukać tych notatek. Dobra, pierwszą chyba mamy. Druga powinna być na centralnym ośrodku. W sumie już walnąłem gafę, bo to 4 notatki, a nie 3, ale w sumie to w 3 miejscach. Więc czekajcie, tutaj na pewno nie będzie. Tutaj już robiliśmy questa. Dobra, gdzieś tutaj na pewno. Dobra, jest druga notatka. Mamy również 3. Podejdźmy sobie jeszcze na piętro wyżej. I tutaj również tych biblioteczek nam nie brakuje. O, i mamy 4 notatki. Wracamy do Milosa. Hikers. Dobra. Otrzymaliśmy mapę z liniami mocy. z liniami mocy, które przebiegają przez Tibię. Dostaliśmy również kwiatka. Ale brakuje nam pozostałych składników, więc musimy się udać na Stone Refinery, na Venorę i spróbować zdobyć resztę składników, więc teleportujmy się jak najszybciej. No, dopłyniemy do miasta Venorę i tam dalej udamy się na Stone Refinery. Wydaje mi się, że Stone Refinerów nie powinienem nikomu przedstawiać, aczkolwiek jeśli ktoś by chciał tam zrobić sobie od A do Z całe zadanie, to oczywiście jest u nas na kanale. Fajna miejscówka, fajne expando od 20 poziomu. Oczywiście należy uważać. No i z tym questem całym, no to nie wykonujcie go całego na pewno na 20 poziomie, bo będzie wam go ciężko na pewno tam ogarnąć finalnego bossa, ale sam spocik Stone Refinerów, no to jest kultowy, to już chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, aczkolwiek dużo ludzi gdzieś tam wraca do Tibi, więc może nie wiedzą, więc już wiecie. Zbiegamy na sam dół, lecimy na Stone Refinery, tak zwane jak najszybciej. Ja już sam w sumie tutaj dawno nie byłem. Dobra, lecimy teraz na północ, szybciutko. Tutaj jakbyście tymi 20 poziomami biegali na te Stone Refinery, to przede wszystkim musicie uważać na Vanguardy. One robią tutaj bitkę dobrą, a reszta to jako tako na Steltringu ogarniecie, ale wiadomo, całego questa nie róbcie na 20 levelu, nie? Ale o tym już chyba mówiłem. Dobra. Jesteśmy na Stone Refinerach w okolicach. Pierw pójdźmy sobie na Stone Refinery po srebro. Tam znajdziemy srebro, zobaczymy. Przy okazji też w sumie nagrywamy ten odcinek na rapidzie, więc jakbyśmy potrzebowali porobić sobie bestiareczkę, to na pewno szybciutko się nam tutaj respią te potworki. Ale dobra, my tutaj panu nie będziemy przeszkadzać. Teoretycznie moglibyśmy go nawet ubić, przelurowując te wszystkie potwory, ale nie będziemy tacy. Więc dobra. Szukamy. Gdzie to możemy... O, może tutaj. Używamy kill-offa albo zamiennika. Dobra, mamy. Ja akurat używam sobie scyzoryk, ale jakbyście nie mieli pieniążków na scyzoryk, no to zwykły kill-off potrzebujecie. I mamy srebra. Teraz podejdziemy sobie na piętro wyżej i weźmiemy sobie złoto. Złoto sobie weźmiemy. Lecimy na południe. Tam akurat będzie kolejne miejsce, gdzie będziemy mogli sobie to
to wykopać. Gdzie mamy to złoto? Dobra, fantastycznie. Mamy złoto. Obok zwykłe kamienie. Możemy zwykłe kamienie rozłupać? Nie możemy, nie możemy. Dobra. Dobra, czyli skoro mamy złoto i srebro, to teraz lecimy na kopalnię właśnie tych wszystkich wermobów, na Edron. Tam to akurat już się przygotujcie, na spokojnie sobie biegajcie, weźcie ze sobą na niższych levelach jakieś może firewalle, firebombki, żebyście mogli pouciekać. Wiadomo, ja na tym poziomie, który robię dopiero teraz, no to wiadomo, na spokojnie sobie dam radę, ale na niższym, no to warto się lepiej przygotować. Jesteśmy na Edron, lecimy na kopalnię. Chyba o samych wermobach u mnie na kanale nie ma żadnego odcineczka, więc w sumie tym odcinkiem się dowiecie o kolejnym spocie, jak dobiec na pewno. Akurat raczej tam już biegać na tym levelu nie będę, chyba że jakiegoś taska, to może na streamie, ale tak stricte to pamiętam, że gdzieś tam druidem kiedyś, 100 lat temu, na tych 50-80 level w jakichś małych team huntach, to się kiedyś się biegało. Teraz w sumie to delivery itemy są, więc pewnie jest tam o wiele ciekawiej, więc okej. Nie przedłużając, dobiegamy już na wermoby, Edron, na południu. Udajemy się na zachód. Na zachód lecimy jak najszybciej. Później piętro niżej, by móc zebrać kwiatka. Ja akurat tych mobków tutaj nie będę teraz bić, bo w sumie szkoda naszego czasu, więc teraz lecimy maksymalnie na zachód. Mamy tutaj zejście na dół. No i lecimy teraz na południe maksymalnie. Na niższych levelach wiadomo, jak wam się nie chce bić, to możecie za sobą rzucać bombki, firewalle, żeby te potwory nie przebiegały. Jakby wam się dupa paliła, to hop. No i widzicie. Raczej jak nie atakujecie, to nic wam potwory nie mogą zrobić. Tutaj jest tajemnicze przejście na Kormaję. Ale to za jakiś czas. A my tutaj zbieramy kwiatka i wracamy. Wszystkie te składniki teraz będziemy musieli zmielić na wieży u Milosa. Jest tam młyn, więc na spokojnie wszystko tam sobie ogarniemy. Jesteśmy przy młynie. Kruszymy złoto oraz srebro. Hop. Oraz srebro. Dobra, wracamy do Milosa. Zagadujemy hikers. Musimy teraz stworzyć miksturę, posiadając te wszystkie składniki. Obok na szczęście mamy laboratorium Sinclaira, więc podbiegnijmy i spróbujmy wykonać to wszystko. Gdzie to mamy? Nie, dobra, tutaj nie mamy, czyli pięterko wyżej na pewno. Powyżej biblioteki. Dobra, mamy laboratorium i chyba będziemy o, tutaj mamy alchemiczną aparaturę. Więc wrzućmy tam kwiatka. Dobra, udało się. Następnie gałązkę. Nie wziął nam gałązki. Dobra, czyli srebro, złoto i gałązka na koniec. Dobra, świetnie. Otrzymaliśmy. Mamy destylat. Z tym destylatem wracamy do Daniela, z którym rozmawialiśmy na samym początku tego zadania. U Daniela standardowo hikers. Daniel zabrał miksturę, ale jak najszybciej musimy się udać na Kormaję, by z nim porozmawiać i prawdopodobnie użyjemy pierwszy raz naszego skrótu między jedną a drugą wyspą, więc zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Więc na stateczek Kormaja za 10 golda. Teraz będziemy szukać Joema. O, dobra, jest w mieście, stoi tutaj. Hikers. Okej. Joem prosi nas, żebyśmy przebadali wodę gruntową, bo gdzieś tam oni myślą, że może to być właśnie przez to, że to jest podobno właśnie powód tego, dlaczego ludzie są zarażeni, a nie zostali ugryzieni przez wilkołaki, więc dobra, znajdźmy sobie tą sadzawkę, wodę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To chyba schodziło się tędy, dobra. Tutaj właśnie jest bardzo ważna misja z tymi kafelkami Grimwell Questa. Ja akurat Grimwell Questa chciałem nagrać po prostu podczas pełni księżyca, kiedy bym mógł tam wszystko zrobić od A do Z, ale oczywiście misję z kafelkami możecie zrobić w każdym dobrowolnym momencie, nie musi być pełni. Także lecimy i czy możemy wejść? Możemy, dobra, jesteśmy. Poszukajmy, gdzie jest teraz tutaj woda. Oto jest pytanie. Dobra. Południowy zachód. Podbiegnijmy tam. Powinien nam quest log się tutaj zaktualizować. Jeśli wszystko pójdzie ładnie. Spoko, na dole. Dobra, już widzę jakąś sadzawkę na minimapie. Będą tutaj jakieś potwory? Nie ma, ale okej. Otrzymaliśmy komunikat. Czyli odkryliśmy, że ta woda jest zakażona. Wiemy skąd przepływa na Kormaję, więc wiemy skąd ludzie się tutaj nam trują. Więc wracamy do owego Jomenu. Zdajemy raport Joemowi.
Hikers. Następnie wracamy do Milosa. Jesteśmy u Milosa. Hikers, otrzymaliśmy słoneczko. Dowiedzieliśmy się, że wilkołaki stworzyły 3 zakażone posążki, na których musimy użyć właśnie ten symbol, który otrzymaliśmy. To biegniemy na zamek Vengot, następnie później na Isawkę, na Krylos, a na końcu na Banutę. Tak jak wspominałem na początku tego odcinka, musicie mieć dostęp na Vengot, czyli pierwsze 4 zadania Blood Brothers Questa, wykonanego, żeby móc podbiec pod sam zamek, więc akurat udajmy się na Vengot. Oczywiście na Vengot lecimy z Jalaharu, dla tych, którzy zaczynają i może jeszcze nie wiedzą. U Harlowa piszemy hi, Vengot. Jest, następnie lecimy na zamek. Jak dalej wykonujecie Blood Brothers Questa, to na pewno nie zbłądzicie. Fajnie, można tutaj użyć zupełnie innego środka lokomocji, tak to nazwę. Będziemy używać wirków. Według mnie szkoda, że Chipsoft częściej nie korzysta z takich rozwiązań, bo uważam, że to jest fajny element tej gry, coś takiego zupełnie innego i dziwię się, że chyba tylko tutaj, albo mnie poprawcie, widzu, w komentarzu, czy jeszcze gdzieś w ten sposób możemy się przemieszczać. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Dla tych, którzy jeszcze nie wykonywali takich zadań, po prostu wbiegniemy sobie, czekajcie, bo ja chyba sam zabłądziłem, albo nie zabłądziłem, nie. Wbiegamy sobie tutaj w te wirki i w ten oto sposób lecimy pod sam zamek Vengot. Szybciutko. Raz, dwa, dobra. Jesteśmy na miejscu. Znajdźmy sobie teraz ten symbol skażony. Czy on w ogóle tutaj jest? Jest, dobra, fantastycznie. Użyjmy sobie słoneczko. A nie, nawet nie musieliśmy używać, po prostu wystarczyło, że tutaj podbiegliśmy, więc okej. Teraz, widzu, lecimy sobie na Krylos. Wiem, że na początku powiedziałem Isavi, nie wiem skąd mi się to wzięło, nie wiem, ale Krylos. Żadne Isavi, może już gdzieś tam co po niektórych była panika, nie. Na Krylos lecimy. Nie wiem, czemu mi się w ogóle to z Isawką porąbało, ale nie, Krylos, na spokojnie tam dobiegniecie. Myślałem, że gdzieś to będzie obok Kryb Wardenów, ale dobra, to było w innej bajce po prostu. Dopłynęliśmy na Krylos, dopłynąć tutaj możecie z Venore, Edron, Darashi, Isawki oraz Oramont. Krylos podobno teraz pod delivery itemy, bardzo fajny spocik, na szamanach i tych wszystkich okrach biegając. Napiszcie w komentarzu, jeśli testowaliście, jeszcze nie miałem okazji tutaj szczerze biegać. Jeszcze w ogóle nie miałem nigdy okazji szczerze nagrać wszystkich tutaj questów związanych z Krylos. Pewnie kiedyś wszystko ogarniałem, ale na tą chwilę są w sumie ważniejsze rzeczy do nagrywek, więc udajemy się na północny wschód i tam będziemy szukać kolejny nasz symbol, a później Banuta. To już z góreczki będzie. Dobra, gdzieś tutaj powinno to być. Dobra, mamy kolejny symbol, świetnie, zaliczone. Okej, usunęliśmy. Teraz uciekamy na Banutę. Na szczęście nie w podziemia, tylko na powierzchni. Banutę znajdziecie na północ od miasta Port Hope. Jest u mnie AP City Quest na kanale sama Banuta, chyba jak nawet Małpiszony. Na Małpiszonych robię profity, tam akurat zawsze i wszędzie i w sumie dalej są profity na Małpiszonach, zbierając AP fyrki przykładowo. Ja akurat użyczę sobie skrótu na samą Banutę, także również ten skrót możecie odblokować sobie robiąc taski u Grizzly Adamsa, więc warto chociaż troszkę tych punktów sobie ogarnąć, żeby mieć takie skróty, żeby bezproblemowo sobie tutaj móc dopłynąć. I jesteśmy przy tym symbolu. Hop. Dobra, użyliśmy symbol przy kolejnym znaku, skażonym znaku, więc teraz wracamy do głównego źródła na Kormai, tam gdzie byliśmy wcześniej, przy tej skażonej wodzie. Jesteśmy przy głównym źródle. Hop, używamy symbol. Więc widzimy, możemy zauważyć, że ta woda jest już czysta. Więc okej, wracamy do Joem. Zagadujemy do tego pana Hikers, następnie wracamy do Daniela i będziemy zabijać bossy, zabijać werebossy. Hikers, okej, updated. Także wracamy teraz do kopalni weremobów. Zmierzymy się z werebossami. Zazwyczaj dzielę
te odcinki na wermoby, raczej na questa i osobny odcinek zazwyczaj by wpadł z samego bossa, ale tutaj akurat wszystko zrobimy razem, bo zakończenie tego questa w sumie jest ważne, gdzie dostaniemy Foxtail Amulet, a samych bossów może kiedyś stworzę jakiś odcinek, ale to nie będę mówił głośno, żeby konkurencja nie słyszała. Także może kiedyś również o werebossach również coś nagramy. Mam pewien plan, ale to wymaga bardzo dużo czasu, więc może za jakiś czas. Pierwszym naszym bossem będzie Bloodback. Lutujemy go ze wszystkiego. On jest delikatnie chyba tam odporny na energię, więc nie przejmujemy się tym. Bijemy czymkolwiek. Niektóre tutaj na pewno werebossy będą przykładowo odporne na śmierć, żeby profesje magiczne nie mogły go za szybko zabić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście o tym wspomnę, więc pierwszy nasz wereboss to jest Bloodback. Jak wygląda lód? Tutaj akurat lota nie mamy w workach, więc możemy go od razu wziąć ze sobą. Następnie udajemy się do Darkfanga, na Darkfanga, piętro niżej. Generalnie z tych potworów lecą głównie czasem silver tokeny, bardzo dużo delivery itemów itp. Także moim zdaniem warto zbijać te bossy, przynajmniej 60 sztuk to na pewno, ale ja pamiętam kiedyś na druidzie to je zbijałem zawsze je biłem, bo akurat nie wymagają dużo czasu, a przy okazji jeszcze możecie powbijać sobie tutaj bestiareczkę, nie ekspiąc, więc na północy teraz znajdziemy Darkfanga. Darkfang akurat jest w 100% odporny od śmierci, więc akurat tutaj profesje magiczne nie dadzą radę sobie zlutować ze zdeków. Lot wygląda następująco, nic specjalnego. Kolejnym bossem będzie Sharpclaw, którego również nie bijemy z SD. Mamy go tutaj. No zobaczymy, co nam ciekawego odda. No nic ciekawego, ale jakieś tam delivery itemy wleciały. Kolejnym bossem będzie Shadowpelt, ale tam, żeby do niego się dostać, będziemy musieli użyć skrótu na Kormaję. No chyba, że chce wam się biec naokoło, no to oczywiście nikt wam tego nie broni. Ale użyjemy sobie skrótu, o którym wspominałem już wcześniej, tylko nie mogliśmy tam wejść z racji nieukończenia dalszej części zadania z zanieczyszczoną wodą. A teraz dalej nie możemy użyć. O, ja cię kręcę. Czyli czyli musimy się wrócić na Kormaję, ale dopiero po zabiciu bossów będziemy mogli używać skrótu, więc widzicie, taka ciekawostka. Ja szczerze byłem święcie przekonany, że będziemy mogli od razu od strzała to użyć, także nie możemy, więc wracamy i przez Kormaję lecimy na te bossy. Jesteśmy na Kormajce, lecimy sobie teraz na Shadowpelta, udajemy się, dopiero po zabiciu wszystkich bossów i oddaniu zadania powinien nam się odblokować skrót. Aczkolwiek ja po zabiciu bossów od razu sprawdzę, czy nam się odblokował, no bo jestem ciekaw, lubię porozgryzać wszystkie zagwozdki z tej oto gierki, a Shadowpelt nie jest odporny na nic. Także lutujemy go ze wszystkiego, co możemy. Nie musicie tutaj uważać w żaden sposób, aczkolwiek chyba on ma troszkę więcej życia. Lot wygląda tak. Szału nie ma. I ostatnim potworem będzie Black Vixen, z którego wylatuje nam Foxtail. Gdzie średnia cena to jest 4 miliony, na moim świecie Karmeja. Ten przedmiot umożliwia nam oswojenie Manta Ray. No, leci on niesamowicie rzadko. Na druidzie mi nie zleciał chyba nigdy, a zbiłem naprawdę bardzo dużo. Ja daily praktycznie biłem werebossy zawsze, lubiłem tutaj sobie przebiegać i nigdy mi nie zleciało, ale moim zdaniem warto próbować, a może w tych 60 killach do pełnej bostiarki uda wam się to zdobyć, więc wchodźmy na Black Vixena, który jest odporny oczywiście na SD-ki. Black Vixen również staje się niewidzialny, także weźcie to na uwagę. Zawsze możecie jakimś awaskiem rzucić, jeśli długo on gdzieś tam wam znika, ale na pewno chmurka się pojawia, mimo że nawet jest gdzieś tam niewidzialny. Wygląda to jak wygląda. No niestety, Foxtaila nie mamy, ale mamy Foxpuff na pocieszenie, także zbijając tego bossa, w sumie jeszcze z ciekawości, bo w sumie tak, zabiliśmy wszystkie bossy, ja z ciekawości podejdę sobie do skrótu ze strony Karmejki, ze strony Kormai, nie wiem co ja mam z tą Karmeją swoją. Kormai, nie Karmei. Także lećmy, zobaczmy z ciekawości. Czy nam teraz to odblokowało? Nie. Dobra, czyli po rozmowie na 100 będzie to odblokowane. Udajmy się do Daniela. Jesteśmy na miejscu, zagadajmy do Daniela. Hikers. Oczywiście. Zrobiliśmy zadanie, dostaliśmy Foxtail Amulet, 2 arma i 5% physicala.
który jest wart 171 000, średnia cena całkiem spoko. Sprawdźmy jeszcze ten skrót. Zobaczmy ten skrót. No oczywiście, wszystko działa. Także drogi widzu, mam nadzieję, że kolejny poradnikowy, luźny, gameplayowy odcineczek, gdzie wykonywaliśmy tego questa, wam pomógł, zachęcił was do wykonania tego oto zadania, no bo w sumie jest to zadanie połączone później jeszcze z wieloma innymi, więc uważam, że warto zrobić sobie ten dostęp prędzej czy później. Także ja, drogi widzu, życzę ci miłego wieczoru. Dziękuję za uwagę. Nie zapominamy o łapeczkach oraz komentarzach dla statystyk oraz sugestiach, bo zawsze mogłem o czymś zapomnieć i coś powiedzieć nie do końca zrozumianego dla was. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Yo. Dzięki, że byłeś ze mną do końca tego odcinka. Jeśli materiał ci się podobał, pamiętaj, najprostsza forma wsparcia to łapa w górę, sub oraz podbicie. To naprawdę pomaga rozwijać kanał i docierać do kolejnych widzów. A jeśli masz gest i ochotę dorzucić coś więcej, możesz zostać wspierającym kanał albo wysłać mi symbolicznego Tibia Coina w grze. Każda forma wsparcia daje ogromną motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki wielkie za obecność, trzymaj się i widzimy się w następnym odcinku. Yo!